Po wyborach warto się zastanowić, co dalej z programem Bezpieczny Kredyt 2%. Czy będą wakacje kredytowe, czy nie? W ogóle jak wyglądała do tej pory akcja bezpiecznego kredytu, który znacząco ożywił rynek mieszkaniowy i gdzieniegdzie wpłynął na wzrost cen mieszkań, a będę rozmawiał z Krzysztofem Bontalem, który jest doradcą finansowym, specjalistą właśnie w temacie w ogóle kredytów, ale między innymi bezpiecznego kredytu 2%. I też zastanowimy się, czy te 4 partie, które wygrały wybory, no bo mówię 4, bo wspólna droga to 2 partie, czy one mogą pogodzić swoje programy mieszkaniowe, swoje podejście, no bo jak mają otworzyć wspólny rząd, no to muszą w jakiś sposób się dogadać. Po podziale stanowisk przyjdzie pewnie czas na rozmowę o programach, no mam nadzieję, i zobaczymy, co się z tego utrze, a tutaj te partie, przynajmniej w przypadku mieszkalnictwa, idą czasami w zupełnie inne strony. No zobaczymy. W ogóle, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, co się tutaj dzieje, zmienia prawo, zmienia ekonomia, subskrybujcie nasz kanał, piszcie nam w komentarzach, o czym chcecie mieć nowe audycje. Zapraszam również do grupy dyskusyjnej na Discordzie, no i tradycyjnie na stronie Symen24 ta sama audycja, ale dodatkowo jakieś wykresy w bardziej statycznej formie niż to, co możecie zobaczyć w YouTubie. Krzysztofie, od razu, żeby nie przedłużać, podsumujmy troszeczkę ten bezpieczny kredyt i w ogóle akcję kredytową. Przy okazji chciałem Ci pogratulować, bo ostatnio opowiadałeś, że było zwiększenie w lipcu, w sierpniu gorzej, we wrześniu gorzej z kredytami i BIK potwierdza Twoje dane, chociaż ten wykres wygląda, ta czerwona linia troszeczkę inaczej, ale pewnie nam wyjaśnisz, dlaczego ona też tak wygląda. No, proszę Cię bardzo. Dzień dobry Państwu, cześć Tomku. No tak jak rozmawialiśmy już nie raz, tak, no to wiadome było, że tak zwany wysyp kredytów będzie w lipcu. On się przełoży jak najbardziej na sierpień i my to widzieliśmy, tak. Aczkolwiek no, ta kumulacja była bardzo duża. Tych klientów, którzy się wstrzymywali przez ostatnie pół roku, przez ostatni rok, przez sytuację na rynku, sytuację ze stopami procentowymi, przez inflację, przez po prostu drogie kredyty, wysokie raty kredytów, no było bardzo dużo. Nie było taniego pieniądza. Ten pieniądz pojawił się tani w postaci bezpiecznego kredytu praktycznie 1 lipca i my to zaobserwowaliśmy i poszła fala wniosków do banków. Trochę wcześniej była taka ruszenie tych klientów, o których ty wielokrotnie mówiłeś, czyli tych klientów, którzy się nie mogli, wiedzieli już, że nie załapią się na bezpieczny kredyt i chcieli zdążyć przed bezpiecznym kredytem. O właśnie, to jest te kilka miesięcy przed gdzieś tam 1 lipca. Dlatego już w lipcu mieliśmy większą ilość kredytów. I to jest jasne, bo ta pierwsza fala była. Potem przyszli klienci od bezpiecznego kredytu i my dzisiaj będziemy mieli efekt tego bezpiecznego kredytu. Trochę tych umów nie mieliśmy tak w sierpniu znowu bardzo dużo jakiegoś wyskoku wielkiego, dlatego że klienci wstrzymywali się ze względu na zniesienie podatku PCC z tytułu nabycia pierwszej nieruchomości, więc tutaj też mogło się to przełożyć na wrzesień. Natomiast już dzisiaj, no jasno, wszyscy o tym mówią, że to zainteresowanie w ogóle kredytami, w tym bezpiecznym kredytem 2%, no już trochę zmalało. To nie jest to, że wygasło albo tam już nikt się tym nie interesuje, ale to absolutnie nie jest ten poziom, który mieliśmy zainteresowania czerwiec czy lipiec, no bo to jest jasne, że na pewno to jest pewnik, że takiego szturmu banków w tej chwili nie będzie. No nie wiem, tutaj wejdę Ci w słowo i jeszcze błagam, wyjaśnijmy, dlaczego tutaj lipiec jest niżej od sierpnia, chociaż faktycznie było inaczej. Czy to wynika z tego, że po prostu baza lipcowa rok do roku licząc jest wyższa niż ta baza w sierpniu i tak dalej, tak? Dokładnie tak mogło być. Tak, ja nie pamiętam, ale chyba tak było. Po prostu tutaj ten wykres to nie jest odniesienie miesiąc do miesiąca, czyli sierpień w stosunku do lipca 2023, tylko
lipiec w stosunku do lipiec 2023 w stosunku do lipca 2022, sierpień w stosunku do sierpnia 2022, a tamte miesiące były po prostu słabe, tak? Tam były już duże zawirowania, duże spadki tej akcji kredytowej, więc nawet przy tej samej ilości wniosków, gdyby było w tych 2 miesiącach, czyli lipiec, sierpień 2023, to ten wykres mógłby tak wyglądać, tak? Bo poziom odniesienia w zeszłym roku był zupełnie inny, dlatego no to nie są kredyty netto, tak? Że tak powiem, to jest w ogóle dynamika wzrostu, tak, czy też zmiany wartości, nie ilości nawet, tylko wartości kredytów wnioskowanych. I też jest taka informacja, że no z BIK-u właśnie pochodząca, że te kredyty na przykład we wrześniu to ponad 400 tysięcy, już 417 bodajże tysięcy średnia wartość kredytu mieszkaniowego, a przecież jeszcze niedawno było to zdecydowanie poniżej 400, to było 370, 390. BIK tłumaczy wzrostem cen nieruchomości między innymi. Być może tak jest. Tutaj tylko uściślę, że to, co powiedziałeś, to jest średnia zakupu w tym bezpiecznym kredycie 2%, bo to taka informacja była dokładnie podawana, ale faktycznie była wcześniej 370 z kawałkiem, dzisiaj już jest prawie 400, więc no już mamy o te 5-6% wyższe. Jak najbardziej może to być efekt wzrostu cen. Druga rzecz, no w pierwszej kolejności, nie wiem jak to powiedzieć, wykupowane są te, nie wiem, tańsze rzeczy, tak? Jeżeli one zeszły z rynku, no to na rynku zostały te, które nawet pierwotnie były wystawione drożej, więc te ceny już automatycznie widzimy w kredytach. Natomiast zostało podane też wyniki ostatnio, jeśli chodzi o tą dynamikę, czyli to, co się dzieje na bieżąco na rynku. 12 października, tutaj pani wiceprezes Związku Banków Polskich podała wyniki i przez ostatni tydzień przybyło ponad 3000 umów, czyli to jest największa chyba ilość podpisanych umów tygodniowa od początku startu programu, ale też przybyło 3000 wniosków. Więc tutaj można by prawie 1 do 1 jest. Co prawda wcześniej, we wcześniejszych tygodniach, miesiącach ten przyrost wniosków był trochę wyższy, tygodniowy, ale to jeszcze nie jest dużo, tak? Natomiast nie wiadomo, jak będzie się kształtowała ta ilość zwykłych kredytów, no bo pamiętasz, że ta ilość od 2 miesięcy no jednak trochę spada. Znaczy to widzieliśmy w danych i to żeśmy przedstawiali Państwu w poprzednich naszych audycjach. Nie mamy danych za wrzesień o tych normalnych, zwykłych kredytach jeszcze, bo te dane zazwyczaj BIK publikuje no, po 20, po 25 nawet dniu danego miesiąca, ale już było widać, że na przykład ilość tych kredytów zwykłych to udzielonych w lipcu była niższa niż w czerwcu, a w sierpniu jeszcze mniej było tych kredytów zwykłych, czyli było widać, że ludzie wcale tak bardzo się na te zwykłe kredyty nie rzucają, mówiąc kolokwialnie. No tak, no nie rzucają się, bo to też był ten efekt obawy przed wykupieniem rynku przez klientów, którzy będą korzystać z bezpiecznego kredytu. No to też musiało, nie wiem, no, kto miał kupić, jak to powiem, prawie może przesadam, ale kto miał kupić, to kupił, tak? To nie będzie teraz tak na podgrzewane, tym bardziej, że no ta obawa wykupowania dalszego rynku też już przez to, co jest zakładane z bezpiecznym kredytem, co się może zdarzyć w następnych latach z bezpiecznym kredytem, czy nawet po zakończeniu tego roku, no szczególnie w kontekście wyborów, bo tutaj się pojawiają też już no różne scenariusze, prawda? No to też już ta obawa spada, no bo no jasne jest, że może się okazać, że już ten kredyt, bezpieczny kredyt nie będzie tak popularny, nie będzie na niego tak dużo pieniędzy, jak było wcześniej. No tego nie wiadomo, bo tylko zanim przejdziemy jeszcze do tego kredytu i historii po wyborach, bo to jest bardzo ciekawe, to jedno takie zdanie. Również w czerwcu, w maju i wcześniej kupowali ludzie gotówkowi, tak zwani, czyli którzy nie biorą kredytów, oni również uciekali przed spodziewaną przez nich drożyzną wywołaną bezpiecznym kredytem. No i teraz tak, ciekawe jest właśnie, powiedziałem, te 4 partie muszą w jakiś sposób się dogadać, jeżeli mają zamiar wspólnie tworzyć rząd. Nie wiem, czy
najważniejszym problemem będzie budownictwo mieszkaniowe, chociaż już widziałem też artykuły, że to jest wśród 5 pilnych decyzji, to te partie powinny zdecydować po pierwsze, co z wakacjami kredytowymi, co z VAT-em zero na żywność, czy go przedłużyć, czy nie, i co z bezpiecznym kredytem, no bo już też rozległy się plotki, że ten limit pieniędzy został wyczerpany, co jest też takie chyba troszeczkę na wyrost, ale przypominam, że PiS obiecywał, że po wyborach, jeżeli zabraknie pieniędzy, to było takie zdanie, że się znajdą jakieś dodatkowe pieniądze, a zobaczmy, co partie proponują kredytów. PO, kredyt 0% i 600 zł na wynajem. PSL dofinansowanie wkładu własnego do 100 000 i kredyt na pierwsze mieszkanie, oni akurat 1,5% chcą. To są te dwie partie, które są za takim dawaniem tanich pieniędzy. Powiem od razu, że Hołownia zupełnie inaczej myśli, Lewica też zupełnie inaczej myśli, ale co ty myślisz o tych planach, co się stanie w ogóle i czy to jest prawda, że te pieniądze już się wyczerpały na ten bezpieczny kredyt, czy to jest przesada na razie? Nikt nie wie, Tomek, bo teraz już jest tak, że na rynek wychodzą różne dane. Tydzień temu co innego było podane ze Związku Banków Polskich o ilości wniosków złożonych, a co innego zostało podane w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Różnica była tam chyba 5-10 tysięcy wniosków, no ale to w skali 50 tysięcy, 60, no to mamy 10, to mamy 15-20%, tak, rozjazdu. Nie znamy metodologii liczenia tego. Wczoraj gdzieś widziałem, chyba na X, byłym Twitterze, odpowiedź właśnie pani wiceprezes Związku Banków Polskich, że nie wie, skąd jest rozjazd, dlaczego Ministerstwo Rozwoju i Technologii podaje wyższą liczbę ilość tych wniosków. Dlatego nie wiemy, ile tego tak naprawdę jest. Może się oczywiście zdarzyć i ja jestem przekonany, że kiedyś się o tym dowiemy, czy to ma miejsce, czy nie, ale dopiero po czasie, że faktycznie tych wniosków już jest tyle w bankach, że ten limit może nie tyle, że limit na 2024 jest wyczerpany, ale że my doszliśmy do tego momentu, kiedy Bank Gospodarstwa Krajowego powie dość, więcej nie przyjmujemy. To jest 90% budżetu na rok 2024 lub 75% budżetu na rok 2025. No i teraz mniejsza z tych kwot, kiedy zostanie osiągnięta, BGK mówi, dobra, koniec przyjmowania wniosków, kończymy rezerwację. Dopiero jak te wnioski zostaną albo sfinalizowane, albo odrzucone, albo skorygowane, no to będzie można ocenić, ile faktycznie pieniędzy na te dopłaty poszło i następna pula odblokowana, czy te dodatkowe 10%, czy ileś, które zostało jeszcze z budżetu na 2024, w którymś momencie tego roku no, powinno być odblokowane i wejść na rynek. Ale to może być równie dobrze pod koniec roku i dlatego naprawdę można zakładać, że w cudzysłowie od początku 2024 roku pieniędzy nie będzie. No i tutaj wszyscy zastanawiają się, co dalej, tak? Co będzie, no bo to, co powiedziałeś, obecna partia rządząca zapowiedziała, że jak wygramy, dosypiemy. Po prostu znajdą się pieniądze na to, żeby to uzupełnić, proszę się nie martwić. Co zrobi opozycja, czy partie opozycyjne wspólnie, jeżeli dogadają się i będą rządzić, to tak powiem w cudzysłowie, to tego nie wiemy, no bo przecież wiemy, ale wiemy natomiast, że ten program był krytykowany. No, ma swoje plusy, minusy, ale po prostu politycznie też był krytykowany, więc ja nie jestem pewien, czy popieranie tego obecnego programu będzie w interesie którejkolwiek z tych partii, nawet którejś, która ma podobny program, czy tam 0%, 1,5%, tak, na jakieś dopłaty, no bo partia, opcja, która w ogóle chciała iść w drugim kierunku, czyli mieszkania na wynajem, czy mieszkania komunalne, czy cokolwiek, jestem przekonany, że nie będzie specjalnie nawet nie za bezpiecznym kredytem 2%, tylko w ogóle za tego typu rozwiązaniami. Czyli ja ci przerwę, bo mówisz w tym momencie o lewicy, bez której ten rząd koalicyjny nie jest w stanie powstać. I dwie rzeczy poruszę. No, na chwilę do tej lewicy jeszcze. Ona zauważyła, że od lat nie ma Ministerstwa Budownictwa
zajmującego się budownictwem i mieszkalnictwem w Polsce i uważają, że to jest też powód właśnie dla tego słabości budownictwa w Polsce, bo nie ma kogoś w rządzie, kto by dbał bezpośrednio o interesy. To budownictwo jest przypinane przy różnych resortach i w zależności od tego, czy szef tego resortu mniej lub bardziej interesuje się budownictwem, tym ono ma lepszą lub gorszą pasę. To jest jedno i oni faktycznie zupełnie inaczej idą, ale nie tylko oni, bo również partia Hołowni mówi koniec rozdawnictwa, my chcemy ulgi podatkowe zamiast taniego kredytu, a program taniego kredytu to już skrytykowało wszyscy fachowcy i ostatnim, który go chwalił, to jest chyba obecny minister odpowiedzialny za budownictwo, który bardzo długo twierdził, że ten program w ogóle nie podnosi cen mieszkań, chociaż wszyscy wiedzą, że jest i uważają, że jest dokładnie odwrotnie, bo tanie pieniądze zawsze i danie pieniędzy popytowi zawsze przy niezwiększeniu podaży zawsze się kończy wzrostem pieniędzy. Tak po prostu jest. Wzrostem cen, przepraszam, ale jest jeszcze druga sprawa. Mówimy o tym, że być może ten program kiedyś się wyczerpie. I teraz wyobraźmy sobie ludzi, którzy chcą kupić mieszkanie korzystając z tego programu. Oni muszą pójść, zobaczyć jakieś mieszkanie, wybrać sobie to mieszkanie, dogadać się z właścicielem tego mieszkania. Część z nich podpisze jakąś umowę przedwstępną i dopiero wtedy oni pójdą do banku czy do doradcy finansowego, załatwiać papiery kredytowe. I to mija zwykle kilka dni. I może się zdarzyć chyba taka sytuacja, że oni tutaj uzgadniają mieszkanie, a nagle słyszą: słuchajcie, my już przestaliśmy przyjmować wnioski. Może tak być, czy nie? Może. Dokładnie może być. Co prawda ta sytuacja może się wydarzyć dopiero po 1 stycznia 2024. Czyli ten moment, kiedy Bank Gospodarstwa Krajowego wyda ten komunikat, kiedy ustawowo może wydać komunikat, to jest dopiero przyszły rok. Więc w tym roku, w cudzysłowie, możemy powiedzieć, że jeszcze jest bezpiecznie, ale też zwróciłbym na to uwagę, że rezerwacja tych środków ma się odbywać przy wniosku kredytowym. Dokładnie w ustawie to jest napisane, że bank ma wysłać informację, czy wprowadzić informację do systemu Banku Gospodarstwa Krajowego w ciągu 5 dni od przyjęcia wniosku. Tylko co to jest to przyjęcie wniosku? Czy to jest wejście wniosku przez drzwi banku, wniesienie go, nie wiem, kurierem czy osobiście, czy to jest zarejestrowanie w systemie banku? Pamiętamy sytuację, one jeszcze, już teraz coraz mniej, ale jednak cały czas miały miejsce, kiedy kiedy w banku ktokolwiek wnioskiem zajmował się po 2, 3 czy 3 tygodniach, czy jeszcze dłuższym czasie, tak? I teraz, co się stanie, jeżeli ktoś ten wniosek, to co powiedziałeś, podpisze umowę przedwstępną, zobowiąże się do czegoś, tak? W wielu przypadkach, w większości przypadków zapłaci jakiś zadatek i dopiero pójdzie do banku i nagle okaże się, że on nie zdąży. Tak? Czyli już przyjmijmy tak umownie ten 1 stycznia, dobrze? Tak, żeby to było łatwiej. I ktoś pójdzie, nie wiem, pod koniec grudnia, kiedy mamy już święta, jakiś sezon urlopowy, złoży ten wniosek i nikt go nie zdąży wprowadzić do systemu, czyli praktycznie nikt o nim nie wie, tak? Oprócz pracownika banku i tego, kto go tam dostarczył, klienta czy eksperta kredytowego, pośrednika. I tutaj faktycznie może się coś takiego zdarzyć. Dlatego na wszelki wypadek, jeżeli ktoś już postanowił, że on chce w tym roku sfinalizować swoją transakcję, rozpocząć tą transakcję zakupu swojego mieszkania czy domu, czy budowy, to jednak ja bym optował za tym, żeby to był początek grudnia, do połowy grudnia, żeby ci klienci mieli pewność, że ich wniosek będzie traktowany jako złożony i że ten bank zdąży to wszystko gdzieś tam zaraportować, bo banki już być może będą miały system do bieżącego raportowania. Być może, to wcale nie jest pewne. Właśnie to jest istotne słowo, być może. Zobaczymy, czy tych pieniędzy starczy. Ja widziałem artykuły, gdzie tak się powiedział, że ich nie starczy, że już je wyczerpano. To są na razie wnioski, ale też na naszym kanale znajdziecie audycje, gdzie
podajemy, tak nie chcę teraz tego wracać, bilans, jakie były założenia dotyczące kredytów i jak bardzo realizacja programu bezpiecznego kredytu przekracza te założenia, jak wiele więcej osób jest chętnych do skorzystania z tego kredytu, co faktycznie może oznaczać wyczerpaniem w jakiś sposób pieniędzy. No w ogóle ja myślę, że wiesz, to jest bardzo złożony problem, bo utworzenie rządu, 4 partie, które się muszą dogadać, które muszą w jakiś sposób podzielić się łupami, jeżeli te 4 partie utworzą rząd, bo my tu się nie zajmujemy polityką i nie wiemy, ale to jest taki, powiedziałbym, dość prawdopodobny scenariusz i one miały kiedyś wspólnego wroga, ale teraz muszą się dogadać przy różnych programach. Też jest ciekawe, bo powiedziałeś, że ten 0% to raczej można traktować jako obietnicę wyborczą, która wiemy, że nie będzie spełniona. To się okaże. Za jakiś czas mamy wybory samorządowe, już za kilka miesięcy i wtedy się mogą pojawić głosy, a dlaczego wyście nam obiecali 0%, a tego 0% teraz nie ma, więc to też nie jest takie, wiesz, hop siup do przodu, że zrezygnujesz z tego programu. Ja dodam też, że są w tych programach przecież są bardzo ciekawe rzeczy, czy też podniesienie progów podatkowych, zwolnienia z podatków, zwolnienia z ZUS-u. Nawet wczoraj widziałem taki artykuł, gdzie jeden przedsiębiorca powiedział, no dobrze, to skoro obiecaliście, to zróbcie teraz. I bardzo chcę zobaczyć, kiedy to zostanie zrobione, czy to może być w ogóle zrobione teraz. No, żyjemy w takim czasie chyba, że nikt nic nie wie, tak? Że jest dość trudno. Wiesz co, ja tak, to może nie wiem, może źle mnie zrozumiałeś, ale nie odrzucam tego 0%, że on na pewno nie zaistnieje, aczkolwiek no, to były wybory, to jest jednak taki festiwal obietnic trochę, po prostu wybory. Dużo rzeczy jest robione zwyczajnie hasłowo, więc my dokładnie nie wiemy, jakby ten kredyt 0% miał wyglądać, bo może się okazać, że 0%, dobra, faktycznie 0% w miejsce tego, umownie, co dzisiaj mamy 2%, gdzie mamy te 2%, ale że będą jakieś inne obwarowania, które spowodują, że cały ten projekt będzie zupełnie inny. Ja nie wiem, co kto tam ma na myśli, bo też nie sądzę, że to będzie taka zamiana, zamienimy 2 na 0. No takie, kurczę, uważam, że to takie coś jest, no jest możliwe, wszystko jest możliwe, ale jakoś myślę, że no nie chcą skopiować, żeby później ktoś powiedział, dobra, ale wzięliście nasz program, zamieniliście 2 na 0 i teraz pokazujecie jako swój. No, chyba tak nie będzie. No nie wiem, bo jeżeli znowu zabiorą komuś uprawnienia, to powiedzą tak, tam ci dawali 2%, to jest więcej niż 0, ale mieli szerszą bazę ludzi, tak, którzy by chcieli na przykład. Ale oczywiście nie wiemy, bo ja od razu powiem, że to, co widzicie Państwo teraz, to są takie wspólne punkty programów, które łączą te partie, ale też się trochę dzielą, na przykład PSL. Działka za złotówkę, akademik za złotówkę. No to ja jestem ciekaw, jak będą rozdawane te działki za złotówkę. Albo kto dostanie ten akademik za złotówkę i czy zostaną wybudowane, czy będziemy losowali. To łatwo powiedzieć, bo wiele tych partii, i tu znowu powiem, oprócz Lewicy, to te programy swoje zbudowało takimi hasełkami krótkimi. No Lewica troszeczkę więcej się rozpisała, chociaż pomysł Lewicy jest też inny. Oni stawiają na to budownictwo takie komunalne, wsparcie dla spółdzielni, budownictwo państwowe, nazwijmy to w ten sposób i to nie chcę powiedzieć, że to już było, bo to można zrobić również, było czasami źle, były bareizmy w alternatywach 4, można to zrobić dobrze, tradycja spółdzielcza jest wiele lat istniejąca, natomiast na przykład budownictwo komunalne. Ja mam pierwsze pytanie, kto miałby ze strony urzędów to obsłużyć? Na dzień dzisiejszy ja uważam, że gdyby to faktycznie ruszyła ta budowa 300 000 mieszkań komunalnych na wynajem, to na dzień dzisiejszy mamy dramatyczny brak kadry po prostu w urzędach. Pogodzenie teraz takich programów dofinansowujących popyt z tym, co dzisiaj mamy do czynienia, tak, czyli ten kredyt 0%, bezpieczny kredyt 2%, z podejściem tutaj Lewicy będzie bardzo trudne. Nie będą musieli się dogadać, nie wiem jak, nie wiem w którym kierunku to pójdzie. No bo z podejściem Hołowni również chciałem zauważyć, bo Hołownia mówi stop rozdawnictwu. Rozdawnictwu, tak,
Ale tutaj mówię, no to dlatego po drugiej stronie postawiłem też partię pana Hołowni i jego ugrupowania. Nie wiem, jak oni to zrobią. Jest jeden plus tego bezpiecznego kredytu i jego konstrukcji dzisiaj dla tych, którzy będą rządzili, czyli potencjalnie też właśnie dla tych 4 partii, że z nim nie trzeba nic robić. Wbrew pozorom, ja wiem, że to będzie niezadowolenie, ale to co powiedziałeś, jeżeli te pieniądze się skończą, będzie wstrzymanie przyjmowania wniosków, to co się stanie? No, program Zadziałała ustawa. Oczywiście zadziała ustawa i mają przynajmniej pół roku albo więcej, albo prawie cały rok 2024 na myślenie, co dalej. Tak? Bo przecież zawsze można powiedzieć, ale to przecież nie jest nasz program, był zrobiony, no pozwólcie nam zacząć rządzić, dotrzeć się, porozumieć, wymyślić coś nowego i to jest super. Ja na przykład uważam, że nic z tym nie zostanie zrobione, bo nie trzeba. On ani nie wygaśnie, ani nie pójdzie dalej, po prostu będzie w zawieszeniu, tak? A wakacje kredytowe? No, wakacje kredytowe to trochę co innego i tutaj ostatnio, wczoraj nawet widziałem, już czy dzisiaj rano, widziałem informację, że notowania banków w górę, dlatego że potencjalna ta koalicja rządząca nie popiera wakacji kredytowych. No, wakacje kredytowe to nie powinien być nie powinny być efektem tego, że rządzi jedna strona czy druga, chce, nie chce, tak? Tylko tego, co się dzieje na rynku. Jeżeli teraz będziemy mieli, nie wiem, dalsze spadki stóp procentowych potencjalne, no to należy się zastanowić, czy w ogóle wakacje kredytowe będą potrzebne, bo one po coś są, tak? Z jakiegoś powodu były, czy one były z tego powodu, że były wysokie raty kredytów. Jeżeli miałyby spadać te raty kredytów, no to co? No to albo może nie, bez wakacji kredytowych, albo może nie na cały rok 2024, tylko na krótszy. Już tam pomijam te kryterium dochodowe, bo ja od początku uważałem, że jak mają być wakacje kredytowe, bo jakieś rozwiązanie rok temu czy półtora potrzebne było, to powinno być kryterium dochodowe, że naprawdę ta pomoc powinna trafić do tych, którzy potrzebują. Jeżeli stopy procentowe teraz, nie wiem, staną na tym poziomie, no to ktoś musi ocenić, jak to wpływa na raty. Raty za dużo nie spadły, więc mamy prawie taką samą sytuację, jak mieliśmy pół roku temu czy rok temu. Jeżeli stopy procentowe poszłyby w górę, co też nie jest wykluczone, no bo my nie wiemy, co będzie z inflacją, co będzie z odczytem inflacji, tak, teraz. Wiele osób spodziewa się, i to chyba nie byłoby jeszcze jakimś wielkim zaskoczeniem, że będzie wyższy odczyt inflacji, że inflacja będzie na wyższym poziomie niż ostatnio. Tak? To słuchaj, to jest też właśnie ta decyzja, czy będzie utrzymany zerowy VAT na żywność. Właśnie. Cofnięcie tego VAT-u w jaki sposób wpłynie na ceny żywności. Mówisz o zdolnościach kredytowych. To ja się pytam, obiecano w ramach wyborów podniesienie progów podatkowych do 60 000, to jest jedna z obietnic. Skończenie z tym, że w zasadzie składka zdrowotna to jest kolejnym podatkiem. Ta składka zdrowotna i w ogóle ZUS ma być wliczany w koszty prowadzenia działalności. Być może mniejszy, niektórzy mogą sobie nawet dobrowolnie wybierać. Takie były obietnice wyborcze, które wpływają w ogóle na sytuację finansową ludzi, na zdolność kredytową również, bo to przecież są zdejmowane obciążenia, no i więcej zarabiasz. Bo jak masz, to jest różnica, czy płacisz podatek po przekroczeniu 30 000, czy po przekroczeniu 60. Nie wiemy. Tych problemów jest wiele. Zobaczymy, jak oni będą to wszystko rozstrzygali. No i ta koncepcja właśnie tych wakacji kredytowych, gdzie ja się przychylam, że jeżeli w ogóle, no to tym potrzebującym, a nie wszystkim. Chociaż zaraz zostanę skrytykowany, że wszyscy mamy takie same żołądki. Ja wiem, że to tak jest, ale to po coś to jest. Ten rozwiązanie po coś było wprowadzone, czyli żeby pomóc tym, którzy sobie nie radzą z płaceniem rat kredytowych. I okej, ja to akceptuję, ale najwięcej, umówmy się, najwięcej zyskali ci, którym to było w ogóle niepotrzebne. Bo były nadpłaty kredytów, dzięki temu bardzo dużo potrafiły koszty kredytów spaść. Tak? Jeżeli ktoś wykorzystał te 2 lata, odłożył te pieniądze z wakacji kredytowej, bo stać go było na płacenie mimo wszystko rat na bieżąco, to kiedy on spłaci to, co zaoszczędził, to może sobie skrócić okres kredytowania, tam było liczone przy tych oprocentowaniach, które mieliśmy teraz, które mamy, o 4-5 lat. No to jest 5 lat płacenia, to jest ogromny koszt, tak?
nie ma się co dziwić, że jeżeli banki i te instytucje zakładają, że wakacji nie będzie, że ich notowania rosną, no bo to są ogromne różnice w przychodach, nie oszukujmy się. Przyszłych co prawda, ale jednak. Dlatego ja mówię, tych wakacji kredytowych bym nie brał tak, że ktoś je lubi, w sensie jedna opcja je lubi, druga nie, tak? Ale wakacje kredytowe miały też, wiesz, inny wymiar dla banków. Taki, że skoro wszyscy mogli spłacać podatki, kredyty, bo mieli wakacje kredytowe, to nie trafiali na listę niespłacających kredyty. To też trzeba pamiętać, że jakaś grupa ludzi jednak, gdyby nie były te raty, te wakacje kredytowe wprowadzone, miałaby problem z obsługą tego kredytu. To chyba też tak jest, prawda? Bo te raty w pewnym momencie potężnie wzrosły. Znaczy ja uważam, że byłyby sytuacje, że nie wiem jak to nazwać, krew na rynku by była. Naprawdę niektórzy odczuli to bardzo i dlatego jakieś narzędzie, to co powiedziałem wcześniej, jakieś narzędzie uważam było potrzebne, to jest absolutnie. Tylko że jeżeli coś się wprowadza na szybko, to wiesz jak to jest, tak? Wrzucamy wszystkich do jednego worka i ktoś zyska, ktoś nie, komuś pomożemy, komuś niepotrzebnie. Te strumienie pieniędzy nie są może najlepiej dopasowane. To tylko tyle. Wakacje kredytowe, no nie wiem, może coś innego, może ktoś przyjdzie dzisiaj i wymyśli jakieś inne rozwiązania, tak? Pamiętasz, że były przecież dawno temu informacje, że zamrożenie rat na jakimś poziomie, inne, dzisiaj już nikt do tego nie wraca, bo już jest to też jest program jednej z partii, tylko już nie pamiętam której, zamrożenie rat na poziomie 2021 roku już. Nie pamiętam w czyimś to programie widziałem, ale nie będę nikogo oskarżał. Na razie jakby chyba nikt do tego nie wraca jakoś specjalnie, ale wracając do tego podsumowania, które tutaj pokazywałeś, tam jasno widać, że tutaj z każdą sprawą, my akurat mówimy o nieruchomościach, o kredytach, o finansowaniu nieruchomości, ogólnie o budownictwie, tak jak powiedziałeś o tym ministerstwie, ale prawda jest taka, że tu z każdą sprawą, nie oszukujmy się, ale tu może być przepychanka. Każdy może ciągnąć w swoją stronę i wypracowanie konsensusu będzie bardzo trudne, a poza tym może być czasochłonne. I jeżeli ktoś teraz bezpieczny kredyt 2%, nie wiem, kurczę, wiesz, że to mój konik i w ogóle siedzę w tym od dawna, ale ja bym tego programu nie umieścił w 5, nie wiem, czy w 10 najważniejszych rzeczach po wyborach. Ja uważam, po że prostu są dużo nie ruszać, bo drażliwe, tak? I po co? Oczywiście, bezpieczny kredyt PR-owo i w ogóle tam jako pomocowo, dzisiaj jest na topie, wszystko jest super, ale prawda jest taka, że te 2 miesiące od dzisiaj to będzie ustalanie tak naprawdę tych sił w parlamencie, rząd. Naprawdę oni mają stanowiska w spółkach, wiesz, to jest co dziewięć. Media, masę rzeczy jest, które trzeba po prostu ogarnąć po swojemu. Koalicje w wyborach samorządowych, to jest też ciekawe. Tam jest dopiero podział miejsc i stanowisk. Tutaj akurat pod kątem tego bezpiecznego kredytu to faktycznie te wybory samorządowe to może być taki bodziec, że tu będzie jednak na plus, że mogą chcieć pokazać, że dobra, jakbyśmy nie zdążyli swojego programu wprowadzić, to jednak coś damy. Rozumiesz? To tu jest szansa na to, żeby było dosypane. Ale ja dzisiaj jestem pesymistą, jeśli chodzi o to, czy ktokolwiek dołoży do tego programu. Tak? Dzisiaj to chyba by się trzeba było zastanawiać, jakie jest prawdopodobieństwo zmiany tego programu, nie wiem, upgrade'owania pod przyszłą koalicję. Chcemy czy nie chcemy, to trzeba powiedzieć szczerze, że jeżeli patrzysz na wyniki wyborów i pod względem gospodarki, takich oczekiwań gospodarczych, to największą liczbę głosów łącznie to dostały partie, albo przynajmniej potężną partię, które mają lewicowy program, bo ja uważam, że PiS to jest również partia, która o takim bardzo socjalistycznym podejściu do gospodarki, takim prospołecznym. Lewica zdecydowanie, PSL też się wykazywał często się wykazuje taką prospołecznością. Inni częściowo mieli te takie rzeczy prospołeczne, więc
ludzi, ja mówię o masie ludzi, którzy myślą o gospodarce, Polakach, to my jesteśmy tacy wszyscy bardzo chyba w stronę lewicy posunięci. Partie o radykalnych poglądach prawicowych, liberalnych, gospodarczych, to marne szanse miałyby na wygranie wyborów w Polsce. Gdyby tak przebiegał podział, bo oczywiście te podziały wynikają też, tam te partie mają też inne poglądy, z którymi się część ludzi zgadza, nie zgadza, no to są ich sprawy indywidualne, wybory. Ja mówię tylko o podejściu o filozofii myślenia o gospodarce i o społeczeństwie. Ja uważam, że nasze społeczeństwo jest lewicowe. Ale nie myślę, że to trochę wynika z tego, że dzisiejsi dorośli ludzie w Polsce to jest pierwsze, drugie pokolenie, które żyje w takiej tej prawdziwej wolnorynkowej gospodarce i oni dopiero się tego uczymy, a jeszcze gdzieś tam mamy z mlekiem matki wyssane poprzednie, że lubimy, jak nam coś dają, jak od państwa dostajemy, że to się po prostu musi zmienić dopiero? Nie uważasz, że tak jest? Słuchaj, nie wiem, bo ja widzę też, zresztą zachęcam Państwa na stronie Symen24, możecie zobaczyć audycję i w ogóle duży artykuł o tym, co się dzieje w państwach Unii Europejskiej, w wielu państwach Unii Europejskiej i w tych państwach, w wielu państwach Unii Europejskiej rozwiniętych, no trudno nie nazwać Niemców nierozwiniętą gospodarką, albo uznać Szwedzi, co prawda możemy powiedzieć, to socjaliści od lat, ale oni mają mocne programy takie właśnie prospołeczne, wsparcia społecznego i tam to myślenie takie społeczne, oni mają nawet radę najemców w tych Niemczech. Tak więc to jest zupełnie inaczej niż w Polsce. My jesteśmy tacy trochę kapitalistyczni w tej gospodarce, ale w myślenie to takie prospołeczne to jest chyba w ogóle typowe dla Europy, tak mi się wydaje. No. Ale właśnie, no to zobacz, to jak my z jednej strony jesteśmy, wiesz, progospodarczy, czyli pod siebie, ale jednak byśmy chcieli być, dostawać też od państwa, to wyobraź sobie teraz, jak te 4 partie mają ze sobą rozmawiać. I tutaj musi wejść prawdziwa polityka już w życie, tak? Nie przepychanki, jak mieliśmy w tej kampanii wyborczej, tak? Tylko już konkretne argumenty, muszą być porozumienia, nic więcej. Bez tego to te wybory niczego wielkiego by nie przyniosły. Znaczy ja dla dobra Polski chciałbym, żeby tutaj był jakiś w miarę stabilny rząd, nieszarpany wewnętrznymi konfliktami, no ale to mam nadzieję, że to nie jest taka tylko ułuda i płonna nadzieja, ale w zasadzie tak, temat tych nieruchomości chyba żeśmy na dzień dzisiejszy wyczerpali. Ja obiecuję Państwu dalsze audycje z Krzysztofem, dlatego że temat w ogóle bezpiecznego kredytu i nie tylko trzeba śledzić, bo jestem bardzo ciekaw, czy za 2 tygodnie to jest akurat okres Wielkiego Święta w Polsce, ale za 3-4 tygodnie, czy to się nie zmieni, czy nie będzie nagle jakiegoś szturmu po kredyty, co na pewno Krzysztof, będący na pierwszej linii, to zauważy, no bo zobaczymy, czy będzie jakaś obawa. Niektórzy twierdzą, że będzie taki szturm, bo ty też, rząd, twierdziłeś, że chyba ludzie się ruszą mocniej, bo jednak będą bali się wyczerpania tych pieniędzy. Zobaczymy, trzeba to monitorować. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, to subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach sugestie tematów, którymi warto się zająć. Zapraszam do wspierania naszego kanału i do dołączenia również do serwera Discord, na którym prowadzimy już takie czasami dość ciekawe dyskusje o rynku nieruchomości. Krzysztofa też tam można spotkać. Cześć, trzymajcie się. Do widzenia.